Dzisiaj, kochani, opowiem troszkę o lęku, o tym, jak on wpływa na moje życie i co się przez ten lęk zmieniło w moim życiu tak naprawdę, do czego doprowadziły te wszystkie lęki i jak z wieloma już sobie poradziłam, a jak wiele jeszcze przede mną. Będę mówić na swoim przykładzie, bo wtedy łatwiej będzie się odnieść do tego, co może Was wspierać. Przez ostatnie 1,5 roku lęk towarzyszy mi tak średnio przynajmniej 2 razy w tygodniu, ale bywa i częściej. Bywa tak, że nie mogę spać, że myśli jakby zabijają tą moją kreatywność, myśli takie trudne, destrukcyjne, pojawiające się, ciężkie, cały czas gdzieś wewnętrznie mnie zamykają. Moja kreatywność była bardzo zamknięta przez to wszystko. Oczywiście było tak, że kiedy przyszedł jakiś lęk i ja go uwolniłam, to od razu otwiera się ciało oczywiście, ale kiedy jest go tak dużo i tak intensywnie się wydarza, to człowiek jest po prostu tak zmęczony psychicznie, emocjonalnie i fizycznie też, że w pewnym momencie zaczyna tracić nadzieję, że to kiedykolwiek minie i że to kiedykolwiek jakby stanie się, że kiedykolwiek stanie się wolny i będzie czuł się, że może wszystko i będzie przed swoją drogą. Ja po prostu przez moment, nawet nie taki krótki moment, ale gdzieś zaczęłam zatracać się w tym wszystkim i tak głęboko byłam w tym, że nie wiedziałam, co się dzieje, że zatraciłam gdzieś w tym wszystkim w ogóle sens życia nawet. I właśnie 1,5 roku temu u mnie bardzo to w relacji wszystko zaczęło wychodzić. Okazało się, jak wielu rzeczy się boję i relacja tutaj dla mnie była takim kierunkiem, w którym mogłam wejść głębiej w siebie i za każdym razem dotknąć tego właśnie, co tam w środku wypływa i czym to naprawdę jest. I kiedy po raz pierwszy zobaczyłam, jak bardzo się boję, jak to przyszyło moje ciało do takiego stopnia, że czułam, że aż mi się chce wymiotować. Tak silny lęk. Ból niesamowity ciała, który przechodził z góry do dołu, ból głowy od razu, napięcie pleców, właśnie w okolicach szyi i barków, tak silny, tak mocny, że dotknąć się nie mogłam czasami. I zastanawiałam się często nad tym, co zrobić. I za każdym razem, kiedy przychodziły, to ja wiedziałam, że oczywiście to jest proces oczyszczania dla mnie. Od razu to wiedziałam, że wychodzą ze mnie z rzeczy, których nie akceptuję, których nie chcę, których się boję. Te rzeczy od razu jakby łączyły się z moją przeszłością. I tam zobaczyłam, kiedy one się po raz pierwszy pojawiły i za każdym razem, kiedy była jakaś sytuacja związana na przykład w relacji z odrzuceniem, z postawieniem jakichś granic na przykład, albo z rzeczami, które wywoływały takie silne napięcie, to od razu łączyłam to z przeszłością i tam wychodziły sytuacje właśnie z mojego dzieciństwa. Ja je wyraźnie widziałam. Więc w ten oto sposób przez te 1,5 roku nauczyłam się widzieć moją przeszłość, z nią się spotykałam za każdym razem, kiedy coś tam się nowego pojawiło i to intuicyjnie po prostu przychodziło. Jakby dawałam wskazówkę, że skąd to jest, dlaczego to jest i jakby ta moja intuicja prowadziła mnie i moje myśli prowadziły mnie do sytuacji, które właśnie działy się z przeszłości.
lęk powodował tak silne właśnie bóle ciała, że ja automatycznie zaczęłam wchodzić w to ciało, nie? Jakby głębiej, do takiego stopnia, że czułam każdy mięsień, każdy palec i wszystko to, co mnie boli, co wychodzi. I to było tak silne i to było tak trudne, że wybuchałam płaczem, ogromnym płaczem, który nie dawał mi w ogóle spokoju. Potrafiłam przepłakać 2 godziny, ale ten płacz był taki kojący. Ja go bardzo lubiłam i do tej pory, jeśli się coś takiego pojawia, choć już mniej, to ten płacz, ja wiem, że to jest zawsze oczyszczanie dla mnie. No i przez to, że właśnie ten lęk tak często się pojawiał, to ja się tak nauczyłam się jakby spotykać się z nim, że ja się zaczęłam z nim wręcz oswajać, jak z takim najlepszym przyjacielem, kiedy były sytuacje wtedy różne i one cały czas przychodziły, ale uzdrawiałam się i wciąż uzdrawiam poprzez te sytuacje, które pojawiają się. Oczywiście te sytuacje, które wciąż się pojawiają, one się często powtarzają i czasem jest tak, że nawet, dobra, pojawiają się nowe, ale to jest ten sam lęk. Ale poprzez te różne sytuacje, różne, nawet nie te same, gdzieś tam pomału puszcza to wszystko. I czas, w którym na przykład mogłam na chwilę jakby odkleić się od społeczeństwa, od ludzi, gdzieś zamieszkać bliżej natury, pozwoliło mi pracować wewnętrznie z tym i z tym moim lękiem i z moimi emocjami. I w momencie, kiedy wychodziłam na zewnątrz do świata, to pewne rzeczy już jakby odpadały. I po każdym uwolnionym takim, w jakiejś zaakceptowanej sytuacji, kiedy coś tam odeszło, ja to czułam, ja to zaraz powiem w jaki sposób, jak to u mnie działa, to od razu czułam taką ulgę, wolność i świat zaczynał być jakby taki, jakby widziałam go w zupełnie innym świetle i to było dla mnie bardzo zaskakujące, że nagle coś, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawało mi się tak niemożliwe i tak widziałam to tylko swoim umysłem i tym strachem, i tym właśnie lękiem i w tak bardzo negatywnych kolorach i z taką ciężką energią i z takim ogromnym smutkiem i żalem i z takimi silnymi emocjami, to teraz tych sytuacji było tysiące już, ale kiedy wrócę do nich, to one jakby pokazują mi, wow, przecież to jest śmieszne, że ja reagowałam na pewne sytuacje w taki, a inny sposób. Dlaczego ja się tego bałam? Wręcz to było absurdalne, co do mnie przychodziło, że jakby, kurczę, przecież dlaczego ja się tak bardzo tego bałam? Przecież to jest nic tak naprawdę. Dlaczego ja nie widziałam świata tego takim, jakim on jest naprawdę? I tutaj na przykład w relacji wychodziły takie sytuacje, w których mówiłam czemuś nie, czegoś nie akceptowałam, zamykałam się, reagowałam właśnie albo bardzo tak broniłam się wręcz, albo w jakiś sposób tak jakoś negatywnie, agresywnie, w złości, w emocjach, to potem te same sytuacje pokazywały mi, że tam nie ma nic strasznego i że to były tylko jakieś iluzje, to były tylko jakieś myśli, to tylko były jakieś rzeczy, których ja nie rozumiałam wtedy i które ja tak widziałam. Jakby przerobiłam to i zobaczyłam, kurczę, jak ja zostałam gdzieś mocno skrzywdzona przez życie. W jakiś sposób doświadczyłam tego wszystkiego. Ja tego przez całe życie moje nie widziałam i dopiero po 30 paru latach zaczynam to rozumieć.
I chcę też powiedzieć, że kolejna rzecz. Ja jestem bardzo dumna z tego i szczęśliwa, jakie dostałam życie i jakie dostałam doświadczenia, te z dzieciństwa, które mnie ukształtowały, które nadały mojemu ciału, tej ziemskiej powłoce, nadało jakby mi to mojego takiego charakteru, takiej wytrwałości w tych trudnych sytuacjach, też takiej determinacji do odszukania tej prawdy o życiu, o sobie, o świecie, o innych ludziach, o zrozumieniu tego wszystkiego, jak to działa, jak to funkcjonuje, jak my funkcjonujemy, ale właśnie to moje takie, bym powiedziała, trudne życie pokazało mi, że ja mogę wyjść z tego wszystkiego i w jakiś sposób ukształtować siebie i swoje życie na nowo w taki, a nie inny sposób. Zaczynałam od zera tak naprawdę, bo niczego nieświadoma, pracując ze sobą krok po kroku, dopiero po 10 latach takiej intensywnej pracy odkrywam, że można zobaczyć świat w innych barwach, w ogóle takim, jakim on jest naprawdę. I oczywiście ten ból, który przechodził, ten brak akceptacji, że nie, to jest niemożliwe, że tak jest, że dlaczego to ma być takie, dlaczego to ma tak właśnie wyglądać, jakby nie chciałam się nawet z tym zgodzić, a to przecież jest takie dobre dla mnie, że ja to wiem, że ja to umiem zrobić, że na przykład, załóżmy, kontrola, którą miałam bardzo silną, że ona mnie właśnie niszczy w jakiś sposób, a kiedy odpuszcza, kiedy zaakceptuję pewne rzeczy, kiedy przestaję sprawdzać i kontrolować, ja się czuję zupełnie lekko, tak jakbym się na nowo narodziła. A moje życie zupełnie się zmienia, jakby jest bardziej szczęśliwsze, bardziej kreatywne, pełne, obfite we wszystko. I to jest niesamowite, że ja tego nie widziałam. I ta świadomość, ona się cały czas budzi, bo to jest wyzwanie przejść tak naprawdę taki duży proces, nie? Taki duży proces zmiany z takiego toksycznego środowiska, myślę, bardzo trudnego, kontrolującego, ciężkiego, pełnego przemocy, agresji, alkoholu, do takiego wewnętrznego spokoju, do jeszcze kiedy środowisko ci mówi, że musisz robić i postępować tak, jak ono chce, i wszyscy wokół tak robią, a ty jakby idziesz swoją drogą. To jest tak fajne uczucie i niesamowite, że jakby czuję się sama stabilnie ze sobą i te wszystkie lęki, które przechodziły przez moje ciało, one, i tutaj u mnie relacja je pokazuje, ale to uwalnia o wiele więcej, nie tylko jakieś relacyjne sprawy, ale o wiele więcej. Lęk w ogóle takiego życia, wybierania siebie, wybierania swojej drogi, wyjście na przekór temu, nawet robienie czegoś w lęku, ale właśnie bardzo długo robiłam pewne rzeczy w lęku. Szłam moją drogą po prostu z tymi lękami wszystkimi, ale cały czas szłam, jakby zdeterminowana, żeby poczuć tą ogromną wolność i lekkość w ciele. Szłam, nawet bałam się i szłam, bo ja chciałam za wszelką cenę to wszystko uzdrowić w sobie i wciąż uzdrawiam. To jest nie tak, że ja już to wszystko uzdrowiłam, ale tak dużo rzeczy już za mną, że czasem dziwię się, że ja to po prostu przeżyłam. Bo ten ból fizyczny, on jest czasem nie do zniesienia i im głębiej siebie widzę, im bardziej czuję swoje ciało, tym więcej rzeczy ze mnie odpada. Z tymi wszystkimi rzeczami właśnie się zaczęłam oswajać, z tymi uczuciami swoimi. Ja wiem, w którym momencie idzie moja złość, ja wiem, w którym momencie zareaguję gwałtownie i agresywnie. Ja wiem, w którym momencie potrafię się zatrzymać i powiedzieć: dzisiaj odpuszczę.
Ja po prostu to wiem i czuję, a wiem, w którym momencie po prostu nie dam rady i muszę wybuchnąć, bo potrzebuję to uwolnić. I moja droga tak naprawdę no, trudna jest, żeby to wszystko uwolnić, bo czasem wybucham, a czasami po prostu potrafię to sama przepracować, a czasem po prostu muszę doświadczyć tych wszystkich rzeczy trudnych jeszcze raz, aby one mnie dotknęły i abym mogła je poczuć na nowo w ciele, bo jak ja je poczuję, to wtedy one się we mnie uzdrawiają. I czasem jest tak, że tak jak bardzo się czegoś boję i jak bardzo w to wejdę, to trochę chcę jakby uciec od pewnych rzeczy, jakby wchodząc w to szybciej, żeby samodzielnie to przerobić. Ale czasem po prostu życie samodzielnie tego ja nie zdołam tego zrobić i życie mnie wrzuca w te sytuacje, w których ja muszę coś przeżyć i przerobić, bo gdzieś coś jeszcze we mnie mocno siedzi, jest takie destrukcyjne i mnie i otoczenie wokół. Ja muszę z tym usiąść i ja dostanę jakby trochę po plecach od tego życia, żebym ja mogła zobaczyć, co się ze mną dzieje i w jaki sposób ja reaguję i co robię dla siebie i też dla innych. I właśnie ten lęk, który towarzyszy mi, tak naprawdę zauważyłam od dziecka. Bo kiedy wracam do mojego starego środowiska, to widzę bardzo wyraźnie, skąd to jest, skąd to pochodzi. Miejsce, w którym żyłam, ludzi, których spotykam, są kompletnie nieświadomi tego, co się dzieje z ich ciałem, co się dzieje z ich emocjami, skąd to wszystko pochodzi. Są bardzo głęboko w swoim umyśle. Jakby podążają za tłumem, jakby nie potrafią oderwać się od tego. I ja też ich rozumiem, bo ja wiem, że to jest proces i to jest zmiana, ale i każdy też dostaje życie takie, jakie jest w stanie sam unieść. I też wierzę w to, że dostaliśmy tu i przyszliśmy z takimi doświadczeniami, które mamy przerobić i które jesteśmy w stanie my przerobić, przepracować. Każdy jest do jakiegoś tak naprawdę stworzony do jakiejś rzeczy, do jakiejś misji, bym powiedziała, do czegoś, co ma dać światu i innym ludziom. Jesteśmy właśnie tutaj po coś. Dostaliśmy takie życia, takie rodziny, aby nauczyć się pewnych rzeczy w dorosłym życiu, zobaczyć to, przejść pewne procesy, które nas uczą, kształtują, dają lekcje, abyśmy pełnili jakieś, nawet nie chcę nazywać to role, bo to nie fajne, ale jakby jesteśmy rękami, umysłem i ciałem, który ma przekazać coś światu, swoją taką, swoim tym człowieczeństwem. I każdy człowiek tak ma. Każdy człowiek, jakiego widzicie, spotkacie w swoim życiu, on ma swoją właśnie tą misję. Ma coś do zrobienia. I ta taka świadomość tego, po prostu przestajemy się porównywać z innymi. Mamy więcej empatii, mamy więcej zrozumienia innym. Trudne sytuacje z przeszłości kształtują nas tak, abyśmy w życiu dorosłym potrafili wejść do świata z naprawdę wielkimi rzeczami i te wielkie rzeczy pokazać światu. Bo te trudne rzeczy kształtują nas tak, że wypracowujemy w sobie tą charakter, tą odwagę do tego, żeby wyjść do innych i pokazać to, co niezrozumiałe innym. Ale też dzięki temu, że przechodzimy te różne rzeczy, trudne, ciężkie, mamy możliwość być bliżej siebie, bliżej własnej drogi, własnego celu, bliżej prawdy tak naprawdę o sobie.
Ja dzięki temu, że przeszłam tak wiele, to mogę zobaczyć, jak ten wszechświat w ogóle działa, jak my działamy. I właśnie co do tych lęków, kiedy my zaczynamy rozumieć, jak to wszystko działa, to te lęki zaczynają nam odpadać. Kiedy my widzimy, jak my działamy, to widzimy też, jak działa inny człowiek. I na przykład w takich relacjach potrafimy w jakiś sposób zrozumieć innych. Potrafimy jakby wejść w tą sytuację i czasem ona jest dla nas jeszcze bardzo trudna, bo to, że my rozumiemy, to jest jedno, ale jeszcze często jest tak, że musimy to przeżyć, doświadczyć, a że mamy jeszcze do tego tą fajną świadomość rozumienia siebie i rozumiemy też, jak działa inny człowiek, to łatwiej jest nam się uporać z tym, co przychodzi, nie? Na przykład partner czegoś chce, my tego nie akceptujemy, ale przez to, że rozumiemy siebie, możemy w jakiś sposób potrafić i zaakceptować. To jest nam łatwiej zaakceptować niż osobom, które ze sobą w ogóle nie pracują i nie rozumieją siebie. Bo te osoby bardzo cierpią, głęboko cierpią. Ale poprzez to, że wchodzimy głęboko w siebie, widzimy swoje uczucia, emocje, stany, nasz stan właśnie zdrowia, naszego ciała też, to właśnie wiele z tych lęków odpada. Myśli potrafimy sobie tak poukładać, że zaczynają one uspokajać nasze ciało. Wiemy, w którym momencie mamy iść i wziąć głębszy oddech, w którym momencie mamy pobyć sami ze sobą, wyjść do spokoju, do ciszy, jak popracować ze swoim ciałem. I właśnie dzięki temu, że wiemy, to umiemy sobie radzić właśnie inaczej już z tymi lękami. I one trwają trochę krócej. I one przechodzą przez nasze ciało, ale my już je umiemy też akceptować, nie? Te stany, te uczucie właśnie tego lęku. I u mnie te lęki właśnie, tak jak jeszcze powiem, objawiały się w różnych sytuacjach. Choćby nawet, kiedy zaczęłam chodzić po górach. Wysoko wchodząc. Zaczynałam przełamywać wewnętrzne właśnie te strachy takie. Serce mi waliło, ale szłam. Im wyżej, tym lepiej. I nie dość, że fizycznie musiałam pokonać pewny lęk przed tym, że coś mi się stanie, bo bardzo byłam mocno zastraszona, że nie biegaj dużo, nie wiem, w jakiś sposób nie rób jakichś różnych aktywności, no bo serce, bo coś tam. W taki sposób byłam zastraszana, żebym uważała na swoje zdrowie, żebym za dużo aktywności i taki wysiłek fizyczny szkodzi zdrowiu, więc ja ten lęk przełamywałam na przykład tego. Kiedy stałam nad przepaścią, to stałam twardo do momentu, aż przeszło to przeze mnie i mogłam ze spokojem patrzeć w dół. Silne takie właśnie zimy i życie w górach, takie mocne, które tak naprawdę mnie to zimno na początku bardzo mocno przerażało, że coś się stanie z moim ciałem. Właśnie strach o swoje ciało, o to, że nie przeżyję czegoś. Wychodziłam na ten mróz, na te trudne jakieś takie warunki, które wzmacniały to moje ciało i pokazywało mi, nie, no zobacz, możesz przeżyć to, dasz sobie z tym radę. A relacje, kiedy sytuacje jakieś były dla mnie bardzo ciężkie i trudne, to w momencie, kiedy już zaczęłam świadomie i zaczynam świadomie, bo jeszcze wciąż coś jest, ale kiedy coś świadomie zrobię, to nagle sama jakby działam, gdzieś jadę, jakby zaczynam dbać o siebie bardziej, jakby odpuszczam kontrolę, odpuszczam zastanawianie się nad tym, co będzie i jak będzie, jakby podążam za potrzebami mojego ciała i ducha, a to jest bardzo uwalniające. Zmiana miejsca zamieszkania. Ludzie się boją przemieszczać, a ja zmieniłam tych miejsc bardzo wiele i to mnie ukształtowało na tyle, że
Nie boję się wchodzić w nowe środowiska, bardzo szybko nawiązuję relacje, kontakty bliskie. Środowisko mi pomaga, ludzie wokół mi pomagają osiedlić się. I z tym wszystkim, czego potrzebuję i potrzebowałam na dany moment, więc zmiana miejsca do takiego, które pragnie moje serce w danym momencie, nigdy nie było dla mnie problemem. Więc wielokrotnie zmieniałam te miejsca i wielokrotnie pakowałam się, czasem w jedną walizkę, czasem musiałam sprzedać jakieś pół domu, żeby po prostu zmienić miejsce. Ale zawsze podążałam za sobą. Zmiana pracy. Jeśli czułam, że coś już mnie nie rozwija, od razu zmieniałam. Aż ponad 1,5 roku temu całkowicie rzuciłam etat i żyłam z oszczędności, które mnie ukształtowały w taki sposób, że musiałam sobie poradzić z lękiem, że nie wystarczy mi na czynsz, nie wystarczy mi na życie takie, jakie ja chcę. A tu okazało się, że i mam na czynsz, i znajdują się pieniądze na podróże za każdym razem i na moje wszystkie potrzeby. I życie w ogóle takie nie u kogoś pozwoliło mi przede wszystkim popracować ze sobą, wstawać o której chcę. Pozwoliło mi na zdrowy tryb życia, jedzenie, na to, żeby robić sobie posty, które trwały różnie. Czasem 9 dni jakieś sokowe, czasem nie jadłam po 2 dni. Byłam tylko na przykład na wodzie, ale to też dzięki temu, że poprowadziłam moje życie tak, żeby mieć tą przestrzeń na to, żeby po prostu móc pozwolić sobie na spokojne, bez takich jakichś, nie wiem, ciężkich ludzi, czy jakichś takich rozkazów, nakazów, co mam robić, życie. Po prostu ja sobie jakby sama to wybrałam. I oczywiście nie było mi łatwo, bo ten lęk, że mi zabraknie pieniędzy i ten lęk, że będę musiała podjąć etat, on towarzyszył mi przez ponad rok. Aż minął. W momencie, kiedy nie poddałam się, to ten lęk po prostu minął. I ja teraz mam ogromne zaufanie do tego, że to wszystko przychodzi w odpowiednim momencie. To, czego ja potrzebuję, pieniądze, że rzeczy, których potrzebuję, one przychodzą właśnie wtedy, kiedy ja ich potrzebuję. Ja temu ufam i ja temu wierzę i to wszystko się wydarza. Każdy lęk, który przychodzi, właśnie, jeszcze teraz co do lęków, jakaś sytuacja, przyglądam się jej, obserwuję ją, obserwuję siebie, obserwuję swoje myśli, swoje uczucia, swoje stany, widzę je i reaguję już świadomie, czasem bardzo gwałtownie, ale wiedząc też, jakie mogą być tego konsekwencje. I czasem potrzebuję tego doświadczyć, żeby jeszcze się utwierdzić i pójść tą drogą spokoju i miłości. Czasem jeszcze potrzebuję tego doświadczyć, żeby zrozumieć. Ale ja to widzę i to jest ogromne szczęście mieć coś takiego, kiedy mam połączenie właśnie ze sobą. A to połączenie ze sobą wytworzyło się przez to, że odważyłam się żyć inaczej. Kiedy ludzie do mnie przychodzą i mówią, że mam zrobić coś, bo tak oni chcą w jakiś tam sposób, to ja nie mam z tym ogromnego problemu, żeby powiedzieć, że ja tak żyję. I że to jest mój styl życia i że ja właśnie tak wybieram. Wolność. Wolność, spokój, miłość i akceptację. I choć akceptacji wciąż się uczę i miłości wciąż się uczę do siebie, do innych, przeżywam wszystko to różnymi właśnie bólami, jeszcze to się wszystko czyści ze mnie, ale wiem, że jestem na dobrej drodze ku mojemu własnemu szczęściu, ku takiemu spokojowi, który daje wolność, kreatywność, który daje właśnie poczucie bezpieczeństwa z samym sobą, głębokie odczucie, że ja jestem we właściwym miejscu. Nieważne, że inni wokół mnie są inni, ale ja jestem we właściwym miejscu. Jestem właściwą osobą. Coraz mniej zaczynam się porównywać z innymi, coraz bardziej czuję swoją wartość przez to, swoją moc,
taką siłę do tego, żeby jeszcze nawet móc powiedzieć to komuś, podzielić się z innymi, otworzyć się, bo jak człowiek sam siebie pozna, to później łatwiej jest mu o tym mówić i mówić to też innym, bo rozumie to, co się z nim wydarzyło przez ten cały trudny czas. Rozumie, jakie przechodził etapy, procesy i że to jest ludzkie i to jest normalne, już nie ocenia też innych, a jeszcze właśnie chce wspierać innych, aby oni też mogli siebie w jakiś sposób zbudować, otworzyć, zmieniać swoje życie. Zatem, kochani, ta moja droga była i wciąż jest, wciąż taka poobijana z takiej naprawdę trudnych rzeczy. Idę ku dobremu. Z tych trudnych rzeczy idę ku dobremu i to dobro czuję. Rozwija mnie ono, daje mi poczucie wiary, ogromnej wiary, że każdy tak może i nie wszyscy jeszcze są na tej drodze i nie wszyscy jeszcze są świadomi tego, ale każdy tak może. To mnie kosztuje bardzo dużo pracy, samozaparcia, odwagi jakiejś, ale też lekkości i takiej właśnie prawdziwego uczucia, tej miłości do świata, do siebie i do innych. I wciąż jeszcze tak odczuwam ten egoizm i jeszcze często widzę, jak czasem ja patrzę na siebie z jakimś takim nie najlepszym wzrokiem, niepochlebnym. Też patrzę w ten sposób na innych i też oceniam, ale ja już to widzę i łapię się na tym i otwieram serce i daję temu światło, daję temu drogę przepływu właśnie. I pozwalam temu być, że jestem oceniająca siebie i oceniająca jeszcze innych, ale pozwalam na to, bo wiem, że to jest ludzkie i normalne. Pozwalam też na wszystkie moje lęki i braki, jeszcze na te wszystkie moje trudności emocjonalne. Pozwalam na wszystkie uczucia, które płyną. Na te wszystkie też emocje. Pozwalam sobie być taka, jaka jestem. Jest mi o wiele prościej. I z tym wszystkim, dzięki temu, że pozwalam, niech to przepływa, te moje uczucia przez to moje ciało, pozwalam, to wtedy jakby jeszcze wyraźniej widzę świat prawdziwy, takim, jakim on jest. Widzę ogromną mądrość, ogromne połączenie natury z tymi wszystkimi sytuacjami, które się dzieją na świecie. To jest wszystko potrzebne. I to wszystko zostało stworzone nie przez przypadek. I to jest nie przez przypadek. Każda sytuacja, jak bardzo trudna ona teraz się dzieje na świecie, ona jest potrzebna do zmiany, do wzrostu, do rozwoju, do oczyszczenia pewnych rzeczy. I idziemy ku dobremu. Takie jest oczywiście takie jest moje zdanie i takie jest moje uczucie. Jakby ja to widzę tak przez moje ciało, że idziemy ku spokojniejszemu życiu. Małymi kroczkami, ale idziemy. I każdy z nas prędzej czy później doświadczy tych wszystkich bóli, lęków, traum, strachu, tego wszystkiego. Poczuje to na swojej skórze, ale to go uwolni i to uzdrowi. I to pozwoli odzyskać siebie i właśnie wyraźny obraz tego świata naszego. Zaufajmy temu wszystkiemu, co się dzieje i temu, co się dzieje na świecie i co się dzieje w naszym środowisku, co się dzieje w naszych domach, co się dzieje z nami. Bo to wszystko jest dla nas drogą do uleczenia, do uzdrowienia i do akceptacji, i do zmiany ku lepszemu, ku miłości i ku wolności. Na tym, kochani, zakończę. Pozdrawiam Was serdecznie. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, piszcie komentarze, podzielcie się swoją opinią i zapraszam Was, jeśli macie ochotę przepracować jakiś temat, który dotyczy Waszego życia, chcecie coś przejść,
uwolnić się od pewnych lęków i traum, to zapraszam. Jestem dla Was. Możecie znaleźć mnie na Instagramie, na Facebooku, możecie się kontaktować również na TikToku. Zatem tyle. Pozdrawiam cieplutko, trzymajcie się. Hej!